Kiedy decydujesz się na tygodniowy lub dłuższy post i przygotujesz się do niego odpowiednio mentalnie i fizycznie, odstawisz pewne grupy pokarmów, zredukujesz ilość posiłków oraz ich konsystencję, możesz spodziewać się dotrwania w poście oraz uniknięcia efektów ubocznych uzdrawiającego oczyszczania postu. A może jesteś osobą, która chciałaby poczuć się zaopiekowana i bezpiecznie w trakcie przeprowadzania postu? To mam dla Ciebie rozwiązanie. Zapraszam, dołącz do mojej prywatnej grupy na Facebooku, gdzie będziemy w stałym kontakcie. Link do niej znajdziesz w opisie pod filmem. Kiedy jesteś już w poście i jakiś czas nie jesz, mogą przyjść momenty zwątpienia i nawet takie, w których chcesz ten post przerwać. Na szczęście jest kilka sposobów, dzięki którym można tego uniknąć i odnieść sukces postny. A satysfakcja związana z dotrwaniem do końca postu jest nieporównywalna dla mnie z niczym innym. Jeżeli też przeszedłeś przez taki post i zakończyłeś go sukcesem, to doskonale wiesz, o czym mówię. Bardzo proszę, zostaw w komentarzu swoje wrażenia. Niech inni też się dowiedzą, co można poczuć na koniec. Teraz proszę, weź kartkę i coś do pisania, będziesz mógł robić notatki. Pisząc odręcznie, nasz mózg inaczej przetwarza informacje i szybciej je kotwiczy. Oznacza to szybsze zapamiętywanie i łatwiejsze wprowadzanie w czyn tego, na czym nam najbardziej zależy. To co? Przejdźmy do rzeczy. Co zrobić, by wytrwać w poście i mieć jak najmniej skutków ubocznych po drodze? Masz już coś do pisania? Startujemy. Zaczynamy od oddechu. Powinniśmy codziennie wykonywać ćwiczenia spokojnego, spowolnionego oddechu. Świetnie sprawdzą się oddechy metodą butejki, polegające na robieniu zarówno wdechu, jak i wydechu przez nos. Na przykład możemy robić coś takiego. Spokojny wdech i liczymy w myślach do 3 i jeszcze spokojniejszy i spowolniony wydech, w którym liczymy do 5. Tak jak spowolniłam swój głos, tak Wy możecie spowolnić właśnie wydech. I takie ćwiczenie, sesja powinna trwać minimum 4 minuty. Ćwiczenia oddechowe można powtarzać kilka razy w ciągu dnia. Lepsze efekty się uzyska, jeżeli takie ćwiczenie oddechowe wykona się spacerując. Bardzo gorąco zachęcam Cię, wyjść na spacer gdzieś do lasu albo do innego miejsca bliskiego natury i tam właśnie wykonuj te ćwiczenia oddechowe. Pomocne w czasie postu są lekkie ćwiczenia fizyczne, spacery i medytacje. Dzięki nim poruszysz limfę i wprawisz się w lepszy nastrój. Medytacja ma tę dodatkową zaletę, że jednocześnie wyrówna i spowolni oddech. Więc gdybyś nie chciał wykonywać oddechów metodą butejki, koniecznie medytuj. Będziesz miał wtedy takie 2 w 1. Jeśli chodzi o nawadnianie, unikaj napojów zimnych. Pij tylko wodę i napary ziołowe ciepłe. Ciepłe napoje dają uczucie ukojenia i wypełnienia żołądka. Napoje zimne Ci tego nie zapewnią. Co jeszcze możesz zrobić? Usuń wszystkie rozpraszacze, które mogłyby Cię sprowadzić na złą drogę i doprowadzić do przedwczesnego przerwania postu. Na pewno wiesz, o czym myślę. Usuń wszelkie przekąski słone i słodkie. Możesz je wyrzucić albo rozdać wrogom, bowiem takie rzeczy przynoszą naszemu zdrowiu więcej szkody niż pożytku, więc to, co z nimi zrobisz, czy je wyrzucisz, czy dasz komuś, kogo nie lubisz, to wybór należy do Ciebie. A żeby Cię bardziej zmotywować, żebyś pozbył tego wszystkiego, powiem Ci, że po przeprowadzeniu takiego tygodniowego postu już przechodzi ochota na niezdrowe jedzenie. Więc kiedy zakończysz post, prawdopodobnie nawet nie będziesz miał ochoty tego wszystkiego jeść. Więc pozbądź się tego raz a dobrze. W kontaktach towarzyskich unikaj malkontentów. Teraz jest czas tylko na osoby pozytywne i wspierające. Unikaj dołujących.
Ta druga grupa prawdopodobnie Ci po prostu zazdrości i nigdy nie będzie w stanie nawet spróbować podejść do takiej głodówki kilkudniowej. Uważaj też na kumpli od jedzenia, czyli takich, z którymi zbudowałeś relacje na wspólnych posiłkach. Pewnie wiesz już, kogo mam na myśli. To jest kumpel, do którego dzwonisz, żeby poskarżyć się na jakiś problem, a on wyciąga Cię na piwo. Albo telefon do koleżanki, żeby jej się wyżalić, a ona przyjeżdża do Ciebie z lodami i z pizzą. No nie, to nie czas na takich ludzi teraz. Koniecznie unikaj ich. Możesz się z nimi skontaktować, ale dopiero po poście. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, to codzienne szczotkowanie ciała na sucho. Szczotkowanie przyspiesza detoksykację, poprawia pracę jelit, wzmacnia system odpornościowy, rozgrzewa i dodaje energii, której w czasie postu może czasami brakować. Zalet szczotkowania ciała na sucho jest jeszcze więcej. Ja wybrałam teraz tylko te, które są najistotniejsze dla dzisiejszego tematu. Jeśli zastosujesz wszystkie powyższe wskazówki, czyli pamiętasz, co to było? Może sobie szybko je wymienimy, żeby nam się to wszystko zakotwiczyło. Więc tak, oddech buczejki, ćwiczenia fizyczne, spacery, medytacje, ciepłe napoje, wyrzucenie przekąsek, ograniczenie kontaktów z malkontentami i ze znajomymi od jedzenia oraz szczotkowanie ciała na sucho. Jeżeli to wszystko zastosujesz, to masz bardzo duże szanse, że dotrwasz w poście i będziesz z niego bardzo zadowolony, odniesiesz ogromny sukces, czego Ci serdecznie życzę. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to myślę, że uważasz ten materiał za wartościowy. Bardzo proszę, zostaw jakiś komentarz pod filmem, polub materiał, podziel się nim dalej z innymi. A my widzimy się w kolejnym materiale. Ciepła woda zdrowia doda.